Dzień dobry moi drodzy, witam Was Elżbieta na kanale Elał Rękodzieło. Obiecałam, że będę we wrześniu, ale latem stwierdziłam, że nie mam weny, nie mam siły, nie chce mi się już tworzyć. I widocznie potrzeba było mi troszeczkę odpoczynku od nakręcania filmów, od popatrzenia tak trochę z boku, czy to, co robię, ma sens. Na pewno inne projekty wskoczyły, ale o tym będę mówić Wam, jak już coś z tego wyniknie. Przede mną okres jesienny jest okresem bardzo intensywnej pracy. Wczoraj właśnie odbyły się, to znaczy rozpoczęły się wczoraj na wrocławskim rynku Dni Seniora i my też braliśmy w nich udział razem z naszymi nakryciami głowy, bo w tym roku był konkurs na nakrycia głowy, czyli kategoria kapelusze, a druga fascynatory, opaski i dopiszę Wam. I zajęliśmy 3. miejsce w fascynatorach, tak, na opasce i wyróżnienie w kapeluszu. I teraz tutaj Wam wrzucę zdjęcia, ponieważ nie mam filmiku, żebyście mogli zobaczyć, cóż takiego przygotowaliśmy. Były to kapelusze 4. Inspirowaliśmy się architekturą europejską, ponieważ ten rok 2025 w naszym Dziennym Domu Pomocy przebiega pod hasłem Europa bliżej nas. I w związku z tym zawsze jak robimy kapelusze, robimy tematycznie do naszego roku. No i architektura europejska, więc wykonaliśmy wieżę Eiffla, Koloseum, wrocławski ratusz, który właśnie zajął wyróżnienie, Louvre, opaska. Pracy przy tych kapeluszach, nakryciach głowy było mnóstwo. Zaczęliśmy już we wakacje, żeby się wyrobić, bo wpadliśmy na pomysł już, co chcemy zrobić. No i było malowanie, suszenie, doklejanie, znów malowanie, wycinanie, modelowanie i tak po kolei, aż powstały kapelusze, nakrycia głowy, z których jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że takie nagrody dostaliśmy. Oprócz tego bierzemy udział w konkursie literackim, ale dopiero 7 października będą wyniki, więc musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Wczoraj na wrocławskim rynku bawiliśmy się wyśmienicie. Pogoda była wspaniała, chociaż dla nas trochę za gorąca, bo siedzenie kilka godzin w upale nie sprzyja. No ale daliśmy radę i jeszcze przed nami przygotowania do urodzin, 6. urodzin Dziennego Domu. Będziemy mieli fantastyczną zabawę, ale o tym to już jak może będzie po tej zabawie, bo to też na początku października. No i przede mną jeszcze warsztaty teatralne, zabawy teatralne otwarte z okazji Dni Seniora, na które serdecznie zapraszam seniorów z Wrocławia. Można się jeszcze zapisywać, jest jeszcze trochę miejsc. Warsztaty, zabawy teatralne w tym roku pod tytułem Sąsiedzi. No dobra, tyle się Wam nagadałam, a tu się nic nie dzieje na tym stole, oprócz tych pięknych dyń z Ekshona sprzed kilku lat i muchomorków, więc co ja tutaj planuję dzisiaj Wam pokazać? Oprócz tego, że pokażę Wam co nieco, no to tak, zabieram się do szycia.
Tutaj mam w koszyku przygotowane różne pasmanterie, sznurki, wstążki, dodatki, proszę bardzo, i guziki brązowe, które będą mi potrzebne do wykonania zawieszek na kominek. I co będzie na tych zawieszkach na tym kominku? Będzie dynia. Tu wyrysowałam sobie dzisiaj z papierów ze szkicownika A3. Takie dynie są już na poduszkach. Uszyłam w tamtym roku chyba. No i teraz takie patchworkowe, trochę mięciutkie zawieszki na kominek, więc będzie dynia. Oprócz dyni będą jesienne liście. No one są dosyć, zobaczcie, moja ręka, takie dosyć spore, około 30-25 cm na pewno, więc liście kolorowe i będzie też, chyba się już domyślacie, co to będzie, tak, to będzie żołądź z takim listkiem, teraz mi się nie mieści, więc tu Wam pokażę, i też przepikowane i na sznureczkach zawieszone na kominku, bo takie z papieru już nam się znudziło, ponieważ tylko ostatnio robimy papierem i bibułą i bardzo, bardzo ubolewamy wszyscy nad tym, że funduszy jest coraz mniej na pomoce takie i materiały i zaczyna się to robić nudne. A ponieważ ja już jestem tuż przed emeryturą i nie robię nic złego, tylko mówię prawdę, więc nie da się robić ciekawych warsztatów, nie mając gliny ostatnio, jakichś kolorowych filców, które by były w kolorach natury, bo wiecie, różowe i błękitne i żółte, no nie bardzo, może na lato, ale nie na jesienne dekoracje, ale coś wykombinuję, więc dzisiaj zanurkowałam w tkaninach w mojej piwnicy i znalazłam jeszcze obiciowe, proszę bardzo, taki, wyciągamy, pomarańczowy, proszę bardzo, wyciągamy i teraz nie zdziwcie się, bo ja mam naprawdę mnóstwo, taki ala zamsz, taki jak skóra, więc taki jest tego trochę. Mam jeszcze skórki, prawdziwe skórki, końcówki, takie tkaniny w kratkę, więc wydaje mi się, że też mogą być ciekawe na liściach, na dyniach. No, można powiedzieć, że są też jesienne. Znowu jest tutaj mam taką skórkę, tu jest taka skórka, więc myślę, że na przykład na te ogonki będą się nadawały. Co ja tu jeszcze mam? Tu mam jeszcze taki materiał Ibiza, kolor chocolate. Mam też, zobaczcie, już kiedyś robiłam patchworkowe z jeansu i z tkaniny i rzuciłam to w kąt, więc myślę, że z tego fantastyczne wyjdą kosmetyczki. Jeszcze coś tutaj pododaję, podocinam i może coś wyjdzie. Aha, no taki niebieski, ale to do kosmetyczek, to nie na dziś. I co tu jeszcze? I co? O, taki w liście. Chciałam chyba kiedyś uszyć serwetkę, ale tak zostało. I jeszcze mam w kwiaty. I trochę takich jesiennych kolorów z jesienią. Tu jest prawa strona, o. Takie troszeczkę właśnie w liście, więc do liści takich jesiennych. I to chyba wszystko. Więcej nie wyciągałam, bo wiecie, nie ma też co. Jest tego dosyć sporo. Pokażę Wam. O. Więc to jest tworzenie zawieszek. Aha, już nie wiem, gdzie schowałam mój GoPro. Nie wiem gdzie, nie pytajcie się mnie. Gdzieś się znajdzie, ale jak jest potrzebny, dawno nie kręciłam, więc teraz muszę wszystko odszukać na nowo, gdzie ja to pochowałam. Pochomikowałam tak, że nie mogę znaleźć. Co jeszcze? Powolutku
kończę haft stokrotek. Co to znaczy powolutku? Pokażę Wam. Zdejmę z tamborka. Zostało mi już niewiele, co sami zobaczycie, ale wybaczcie, że jest wygniecione, bo cały czas gdzieś codziennie staram się chociaż po parę krzyżyków. I tak wyglądają moje stokrotki. Wiadomo, jeszcze nie ma obwolutek, ale powoli zostało mi jeszcze tutaj tylko to. Tu była 1, 2, 3, 4, 5, 6 strona, więc zostało mi końcówka 5 i ostatnia 6 A4. I stokrotki będą skończone. Opuścimy troszeczkę. O, jestem bardzo dumna z siebie, chociaż powiem Wam, że ciężko mi się robi już, bo bardzo drętwieją mi palce i ręka boli, ale jestem uparta i skończę. Także moje stokrotki wiosenne może się skończą na zimę. Ale co tam, jesienne i zimowe wieczory są fajne, przy herbatce, pod kocykiem, przy lampce. Można kończyć haft. Czy jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć? No, chciałam Wam powiedzieć, że się stęskniłam trochę za tym YouTube'em, ale nie wiem, jak długo dam radę i jak często będę wrzucać, więc stwierdziłam, że będę wrzucać, jak będę miała wenę i będę miała coś ciekawego do pokazania. Moje kwiatki rosną, niektóre mi padają. Tam jest pusty, bo tam rosły te stokrotki od syna. Zostawiłam i zobaczę, czy one wiosną z powrotem wypuszczą. No bo wiadomo, na łące też stokrotki nikną na zimę. No i bardzo, ale to bardzo pięknie rośnie, moi drodzy, rośnie moja opuncja. Urosła, jest olbrzymia. Już ją podpieram patyczkiem. Cieszę się bardzo, bo była taka malusieńka. Jeden kwiatek, który kupiłam w Leroy Merlin, mi padł. Ale jak widzicie, rośnie wszystko jak na drożdżach. Bluszcz też pięknie rośnie. A tutaj jest taka półka metalowa, słuchajcie, z Ikei, pod meble kuchenne, a ja ją wykorzystałam, dając ją na drzwi. To jest świetny pomysł. I teraz mi się tutaj choja i ten cisus pięknie pną po górze. Tam daleko stoi też kwiatek, czyli niezawodna Sansevieria. No i tak, tutaj mam ten, jeden mi padł, w ogóle nie miał korzenia i zgnił, nie wiem. Tutaj zrobiłam sobie na półeczce, tak kwiatuszki rosną. Tutaj dałam mniejsze, zobaczcie jak urósł pieniążek. Też po prostu rośnie jak na drożdżach. Tam zaszczepiłam choję. Niech sobie rośnie. Tak. Fikus Beniaminka też daje radę. No i dracena. Dracena też rośnie. Popadały mi i ja chyba za bardzo przegniły. O, widzicie? Moje aloesy. A tutaj przepięknie. Ups. Czekajcie. A tutaj przepięknie puszczają i rozrastają się fiołki z 2 listków. I już jest mnóstwo młodych, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. No i dostałam od mojej przyszłej synowej, bo bardzo chciałam, ale jak ja mam Wam to pokazać? O, dostałam, ale też coś z nią jest nie tak, nie wiem co. Muszę poczytać, bo bardzo chciałam monsterę, ale nie podoba mi się to, jak ona wygląda. Chociaż puściła liścia 3, bo nie było. I już jest tu wycięcie w niej, ale coś jest nie tak. No ciężko się nakręca, jak się patrzy pod słońce. Muszę tutaj wyjąć te wszystkie pogniłe i przestać go podlewać, bo już jest jesień, nie musi. No, a i tu jeszcze rośnie mi choja, tak? Chyba choja. A chociaż chyba tak, ale nie wiem. Takie ma, o tutaj takie ma, takie jakieś, nie wiem co to. Jak wiecie co to mi powiedzcie. Dobra.
To jak? Gotowi jesteście? Chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie robiłam czegoś takiego, że i będę podnosiła lekko statyw do góry, że pokazuję, jak szyję, jak przechodzę do kolejnej czynności, bo ja rozumiem. I ja sama oglądam. I fajnie to wygląda, jak się idzie. Potem się wraca po kamerę, przestawia się ją i znowu pokazuje się kolejną czynność, a potem znów się przestawia kamerę i znów się pokazuje kolejną czynność z innej strony. No, tak jak w prawdziwym filmie. Ale Holender jasny. Moje życie to nie jest film. I żeby coś zrobić i wykorzystać jak najbardziej czas, to nie będę biegała z kamerą. Chcecie? To zaglądajcie. Nie? No przykro mi bardzo. Pokażę Wam od razu efekt końcowy. Szanuję Wasz czas i mój. Forma dyni. Tak? I teraz szukam, bo mi spadła na podłogę. No i teraz wkracza prawdziwa dynia. Pip, 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 pip. Jest. Dynia, zawieszka. I co my tutaj mamy? To może już Wam tu pokażę, że my tutaj mamy bardzo ciekawe rzeczy. Weźmiemy statyw tak, żeby troszeczkę przybliżyć. O, i teraz tak. Tu mamy, może wezmę tą spod spodu papier, żeby już nie burzyć. Co tu jest? Tu mamy guzik, dynię z 2 tkanin, tak? I tutaj też jest guziczek. Tkanina ta jedna jest właśnie w te jesienne liście i z drugiej strony jest pomarańczowa i jest tak przepikowana. O, mam nadzieję, że dynia wyszła super. Kolejnym projektem było był żołądź. Tutaj jego kapelutek i jeszcze tutaj miał listeczek. O, w zależności, gdzie go tam przyczepimy. No i jak wyszedł w realu? W realu zrobiłam 2. Bum. Haha. Tak. Mam nadzieję, że widać. 2 żołędzie. Czapeczki są z materiału tapicerskiego w krateczkę. Tutaj mamy koroneczkę na jednym i na drugim. I listeczki. Listki są tak przyczepione, trochę doszyte. Tył jest z szarego płótna lnianego, z lnu. I ten też, bo nie miałam już brązowych tkanin i końcówki. Słuchajcie, naprawdę końcóweczki. Ja może jeszcze tutaj zrobię, bo tu wszystko na te tak je wyczyścimy trochę, bo tu się wszystko przyczepia. O, dobra. No i tak wygląda nasz projekt, więc mamy 2 żołędzie i mamy dynię. Zostało mi do zrobienia, pamiętacie, liście. Ale ja liście chyba zrobię z moimi podopiecznymi, z filcu, bo tam coś znajdziemy jeszcze. Może wezmę jeszcze jakieś tkaniny. Może nam się uda, ponieważ filc nie strzępi się, nie trzeba go będzie szyć na maszynie. Wykroimy i będzie gicior. Może nawet uda nam się pofarbować farbkami. Farbowaliście kiedyś filc? Ciekawe. Na dzisiaj to chyba tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję, że zajrzeliście do mnie. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś o mnie pamięta, bo ja czasem do Was zaglądam. Cieplutkiego, jesiennego, pogodnego
życia Wam życzę. Jesień powolutku kroczy ku nam, a ja jeszcze Wam pokażę Taylora, moją miłość. Mój wnusiu na razie taki.